Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, kochani, serdecznie w następnym odcinku. Dzisiaj będziemy malować bajkowy, zimowy pejzaż. Sceneria za oknem jest naprawdę zimowa, jest piękny, biały śnieg. W związku z tym postanowiłam namalować obraz, ale taki właśnie w kolorach pastelowych, zamglony, troszeczkę z odkrytymi elementami ziemi, tak żeby pojawiły się oprócz tych błękitów typowych również takie połamane szarości, aby pojawiły się ciepłe ochry, sieny z odrobiną czerni i takich niebieskawo-brązowawych, ciekawych odcieni. Pracujemy dzisiaj farbami olejnymi, które dają nam cudowne możliwości właśnie takich przetarć, subtelnych rozmazów i to wszystko będę starała się Wam dzisiaj pokazać na naszej lekcji. Pomówimy sobie również o kompozycji diagonalnej, która jest bardzo ciekawa w malarstwie i daje nam zawsze taki dobry efekt ustabilizowania kompozycyjnego obrazu. To wszystko już dzisiaj na formacie 50 na 50 cm, farby olejne, różnego rodzaju pędzle, nylonowe, płaskie, szczecinowe, a także nieodzowne szpachelki. Dziękuję Wam ślicznie i zapraszam oczywiście serdecznie do namalowania ze mną bajkowego pejzażu. Przystępujemy do pracy. Ponieważ dzisiaj pracujemy farbami olejnymi, używamy oczywiście do tego medium olejnego. Może to być olej albo medium olejno-żywiczne. Ja używam akurat oleju lnianego do farb olejnych. Na początek delikatnie zagruntuję płótno formatu 50 na 50 cm. Czysty, suchy pędzel. Pamiętajcie, że pędzle nie mogą być mokre po wodzie, kiedy malujemy farbami olejnymi. To jest bardzo istotne. Maczam delikatnie sobie w oleju i zagruntujemy szybciutko obraz. Po to, aby płótno wchłonęło troszeczkę oleju, wówczas dużo łatwiej będzie mi rozprowadzać na nim kolor. Warstwa powinna być naprawdę cieniutka. Nadmiar tego oleju można zdjąć, przecierając na przykład ściereczką. Dobra, teraz ściereczka i delikatnie przecieramy. Dobrze, nasze płótno zostało już pięknie zabezpieczone. Popatrzcie, nie ma nadmiaru oleju na nich, ale zdecydowanie lepiej będą pracowały i rozcierały się farby. Malujemy dzisiaj pejzaż zimowy, ponieważ za oknem jest zima, mamy naprawdę piękny śnieg i korzystamy z tego. Dzisiaj taki bardzo delikatny krajobraz z dużą ilością takich mgieł, rozmazów i właśnie dlatego używam dzisiaj farb olejnych, które są doskonałym materiałem, aby właśnie takie delikatne melanże, przetarcia i niuanse wszelkie pokazać. Na początek biała farba.
Popracujemy sobie pędzlem, na razie w oparciu nylonowym, płaskim, szerokim. Odrobina jeszcze oleju, biel i dosyć cienką warstwę farby postaram się położyć. Dobrze, teraz będę wprowadzała na tą biel poszczególne odcienie kolorów, którymi jestem zainteresowana w moim niebie. Chciałabym, żeby pojawiło się odrobina ultramaryny, troszeczkę jaśniejszego błękitu, takiego cieplejszego nieco. I zacznę od rozrysowania takiej bardzo delikatnej linii horyzontu. Ta linia horyzontu chciałabym, żeby była nieco niżej od połowy mojego płótna. Tutaj będą odcienie nieco ciemniejsze na tym poziomie, ale dodamy sobie również czerni. Ta czerń jest po to, aby zdecydowanie przyćmić ten mocny kolor. Chciałabym, żeby odcienie były takie bardzo delikatne i wyszukane. Leciuteńko wprowadzam więc taką kolorystykę. Praca ma być również ciepła, więc odrobinę od razu popracujemy ciemnym brązem. Tutaj pojawią się drzewa, więc ja odrobinę od razu staram się położyć takiej warstwy brązu, która połączy mi się z tym kolorem ultramaryny, połączonej również z czernią. To jeszcze wrażenie będzie cały czas roztarcia, tak jakby na niebie pojawiała się pierwsza mgiełka kolorystyczna. Dobrze, wprowadzam jeszcze dalej na niebo różne odcienie. One są takie przełamane między jasnym niebieskim, a tym delikatnym właśnie brązikiem. Pojawiają się takie subtelne, niebieskawo-brązowawe szarości. Troszeczkę wieje pomiędzy nimi. Każdy, nawet popatrzcie, subtelny odcień tutaj będzie miał znaczenie na tej bieli. Dodamy odrobinę jasnego różu. Ten róż będzie takim pięknym łącznikiem pomiędzy brązami a błękitami. Do tego jeszcze biel. I odrobina błękitu paryskiego. Dobrze, moi kochani, teraz potrzebujemy czysty, suchy pędzel, znowu nylonowy, płaski, którym będziemy sobie tworzyć przytarcia.
Łączymy w sposób bardzo subtelny barwy, które nam się już pojawiły. Popatrzcie, teraz dopiero widać sens położenia tej bieli, która była pod spodem. Ona doskonale pracuje z innymi barwami. I teraz w zależności od tego, w jaki sposób pociągniemy dłonią w różnych kierunkach, będziemy mogli tworzyć tak naprawdę cudowne niebo. Co jakiś czas warto jest przetrzeć pędzel z nadmiaru farby. On powinien być cały czas taki prawie suchy i czysty. Dobrze, zwróćcie uwagę, że naprawdę farby jest niewielka warstwa. Teraz tak naprawdę mogę dodawać sobie bieli i robić pewne rozświetlenia i znowu przecierać delikatnie. Niewielką szpachelką możemy wprowadzać teraz częściowo biel, która będzie jeszcze pracowała z innymi kolorami, ale dzięki temu miejscowo je pięknie rozświetli. Czyli tam, gdzie chcemy mieć jaśniejsze miejsca, takie piękne rozświetlenia, właśnie teraz szpachelką wprowadzamy więcej bieli. Dobrze, przepracujmy sobie teraz tą biel.
stworzę już taką pierwszą sugestię drzew, które są gdzieś z tyłu za mgłą daleko. Mogę również to zrobić właśnie poparcie takim pędzlem, ale nieco w innych kierunkach pracuję i bardziej taką metodą tapowania, czyli takiego mocniejszego uderzania. Ta niewielka ilość farby przepięknie tutaj właśnie będzie, popatrzcie, pracowała na takim pędzlu, odsłaniając nam nieco to, co znajduje się pod spodem. Niezwykle subtelne, takie niuanse wręcz pojawiają się, popatrzcie tutaj w tle. Chcę sprawić takie wrażenie, że zdecydowanie z tyłu jest mgła, a z tej mgły dopiero zaczyna się wyłaniać nam widok jakichś drzewek, później odrobina jakiejś delikatnej architekturki, chałupki się pojawią. W taki sam sposób pokażę jeszcze w dużej odległości odrobinę traw wyłaniających się również z mgły. Mnóstwo cudownych takich subtelności. Możemy delikatnie, leciuteńko pokazać teraz jeszcze gdzieniegdzie fragmenty jakichś pni wyłaniających się w tej mgle. Pędzlem szczecinowym, nieco szerszym, możemy jeszcze przepracować delikatnie odrobiną brązu ciemniejszego i takiej rudości, ale farby musi być tak naprawdę ledwo na pędzlu, nieco bliższy do płonu. Ten punkt będzie punktem najbardziej skupiającym nasz wzrok. W związku z tym musi się pojawić tutaj silny kontrast, ponieważ cały obraz utrzymany jest w takiej bajkowej aurze z mnóstwem kolorów pastelowych, jasnych, przenikających się mgłą. Tu zrobimy nieco więcej cienia. Położymy sobie w związku z tym szpachelką ciemnego brązu
odrobineczkę takiej sieny palonej, ceglanej i odrobinkę czerni. Z delikatnym dodatkiem kolorów, które pojawiały się jako błękity, lekko przełamane brązami, czerniami, połączymy sobie te miejsca z tłem. Tak, aby wszystko idealnie do siebie pasowało kolorystycznie. Muszą się tutaj na tym obrazie pojawić takie bardzo piękne, przełamane, delikatne odcienie. Farby olejne cudownie się ze sobą łączą i dają nam taki bardzo szybki i piękny właśnie efekt. Odrobineczka ochry i takiej oliwkowej zieleni odrobinka. Taki bardzo subtelny kolor niech pojawi nam się tutaj w tych cieniach. Dobrze, spróbujmy jeszcze delikatnie teraz przepracować te drzewka. Ciepłe kolory przechodzą nam delikatnie, zobaczcie, tutaj na lewą stronę obrazu. One wchodzą właśnie w taką mgłę niebieskawą, łącząc się z tym wszystkim, co działo się tutaj na górze. Ta prawa strona jest zdecydowanie bardziej obciążona, natomiast lewa musi być dużo jaśniejsza i łagodniejsza. Dopracujemy sobie taką kompozycją ukośną,
która ustabilizuje nam dobrze obraz. To znaczy, że te dwa narożniki będą dosyć czyste i puste, natomiast tu zdecydowanie więcej będzie się działo. Taka kompozycja nazywana jest diagonalną. Oczyszczam sobie teraz to miejsce, bo chciałabym, aby tutaj właśnie w tym miejscu stanęła jeszcze chatka. Można gąbeczką albo ściereczką na przykład, popatrzcie, wytrzeć sobie niektóre miejsca. One bardzo pięknie się przecierają, jeżeli tych farb nie ma tutaj za dużo. I właśnie w tym miejscu zbudujemy sobie piękną chatkę. Niewielkim pędzelkiem, za pomocą oczywiście oleju, odrobinę ciemnej farby i już rozrysowujemy chatkę. Subtelna, mała, drewniana chałupka, jak leśniczówka na skraju lasu, niech nam się tutaj pojawi, żeby nadać nam troszeczkę jeszcze więcej życia. Komin gdzieś z boku na dachu. Tutaj podcieniujemy zdecydowanie, a światło rzucimy od prawej strony. Jeśli od prawej strony światło, to tu więcej zdecydowanie po lewej stronie musi pojawić się analogicznie cienia. Dobrze, malutką szpachelką troszeczkę teraz poprawimy kolorystykę chatki. Odrobinę ochry. Samym kantem szpachelki można wykonywać takie, popatrzcie, bardzo delikatne, subtelne elementy. Odrobinka bieli, bo chcielibyśmy, żeby ta chatka była również troszeczkę ośnieżona. Po drugiej stronie też dam troszeczkę jaśniejszego gdzieś odcienia.
Za chałupką również właśnie delikatnie jeszcze pojawią się jakieś fragmenty drzewek. No i teraz możemy jeszcze tu troszeczkę wzmocnić. Dodajmy nieco więcej teraz koloru. Możemy dodać nawet odrobinę pomarańczu tutaj. On będzie też doskonale potem współgrał tak z całością. Pojawi się również nieco cienia takiej odkrytej ziemi przez śnieg i wystającej z niej roślinności. Dlatego najpierw naniosę tutaj troszeczkę tego ciemnego brązu z czernią. Gdzieś na bliższym naszym planie muszą pojawić się również nieco mocniejsze te drzewka, tak aby pokazany był również trzeci plan dzięki temu. On się musi mocno tak odbijać, odróżniać od tego, co się dzieje bliżej. Dobrze, nanosimy teraz nieco więcej śniegu. Nanosam to szpachą. Od razu grubszą warstwę będzie mi się bardzo ładnie łączyło z tymi brązami. Dobrze, kochani, i teraz delikatnie przepracujemy tę pensję.
zwróćcie uwagę, że nie rozmazuję celowo wszystkiego, pozostawiając niektóre takie odkryte, mocne, szpachlowe miejsca. Te fakturki są bardzo ciekawe i dają od razu takie niezwykłe efekty. Warto więc częściowo zawsze zostawić taki efekt na płótnie. No i teraz tak, pojawiło nam się tutaj sporo błękitu paryskiego. Dobrze byłoby, gdyby ten błękit pojawił się również tutaj gdzieś na śniegu, ponieważ jak wiecie, śnieg oczywiście wszystko odbija nam, każde światło, jakie się pojawia, więc tak logicznie byłoby, aby on się w niektórych miejscach po prostu uaktywnił, na przykład w cieniach. Od razu widać, że mamy do czynienia ze śniegiem. Widzicie, jaka fantastyczna teraz się dzieje rzecz. Ten obraz tylko tym zabiegiem zaczął doskonale łączyć się kolorystycznie ze sobą. Już nie ma takich rozbieżności, które pokazują, że światło na niebie jest zupełnie inne niż tutaj na dole. Na śnieg właśnie bardzo pięknie pokazuje we wszystkich swoich cieniach właśnie odblaski nieba, czyli bardzo często takie błękity, które gdzieś się na tym niebie nam pojawiają. Oczywiście w zależności od tego, jaką kolorystykę damy tak naprawdę na niebie, taka powinna być również pokazana w odbiciu zarówno wody, śniegu, jak i chociażby cieni roślin czy drzew. Dobrze, przestawmy sobie teraz obraz tutaj nieco bliżej, tak aby mieć możliwość dotknięcia go jeszcze szpachlą. Jeszcze odrobinę chciałabym pokazać takiego mocniejszego dotyku śniegu. Niech on nam się gdzieś jeszcze tutaj pojawi. Szpachelka to jest naprawdę cudowne narzędzie w malarstwie, dające nam ogromne pole do popisu i ogrom możliwości w zasadzie pokazywania bardzo szybkiego efektu. Oparcie zarówno rozmaz doskonały w farbie olejnej, jak i wszelkiego rodzaju faktury, które nam się tutaj natychmiast w zasadzie pojawiają. Natychmiastowe wygładzanie niektórych płaszczyzn. To jest ten cudowny właśnie efekt szpachelki. Zawsze możemy mniejszą szpachelką wykonywać więcej precyzyjnych oczywiście efektów.
można umaczać szpachelkę w oleju, w farbie. Wówczas można również jeszcze cieńsze elementy samym jej kancikiem wykonywać. Pamiętajcie o tym. Tutaj jest sporo tego typu elementów właśnie do pokazania takich cieniutkich, jak chociażby trawy tutaj gdzieś z przodu. Można przepięknie również odsłaniać to, co dzieje się pod spodem, bo farba olejna cały czas jest jeszcze mokra. Odrobinkę jeszcze tapowania, pokazując takie ośnieżone tutaj elementy traw. Szczeciniakiem. Delikatnie tylko dotykając same w zasadzie czubki tych delikatnych roślinek. Jeszcze tuż przy linii horyzontu, leciuteńko, popatrzcie, wyciągając do góry takim szczeciniaczkiem dosłownie resztki tej farbki, pokażemy, że w oddali na trzecim planie również znajdują się jakieś jeszcze być może drzewa, jakieś krzewy, roślinki, które zanikają się delikatnie we mgle. Brakuje mi w tym krajobrazie jedynie jeszcze maleńkiego akcenciku odlatujących gdzieś ptaków. No dobrze, moi kochani, wydaje mi się, że nasz bajkowy, subtelny pejzaż w kolorach pastelowych, roztarty mgłą jest gotowy. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków.